Cześć, witajcie. Dziś zabieram się za to, za co zamierzam się zabrać od kilku miesięcy, ale pogoda sprzyja, słonecznie, brak wiatru, także dzisiaj właśnie zabieram się za czyszczenie szklarni. Także zapraszam na film. Przywiozłem 300 kg piasku. Ten piasek posłuży mi jako wyściółka do szklarni, gdyż minęły już 2 lata i w związku z tym postanowiłem, że czas odświeżyć. Dlaczego wybrałem piasek, taki właśnie rzeczny piasek? No, przyczyna jest prosta. Piasek jest, że tak powiem, obojętny, czyli nie ulega, podobnie jak keramzyt, nie ulega bakteriom i nie ulega grzybom. Oczywiście tam jakieś rośliny mogą na tym rosnąć. No i następny taki czynnik, że po prostu woda sobie wsiąka w niego, a w sezonie zimowym, gdy jest tej wody więcej, to powstrzymuje właśnie przed napływem, kumulowaniem się wody. W szklarni 33 stopnie i wilgotność 90, co możecie od razu zauważyć po zaparowanym obiektywie. To nie jest tak, że tu jest mgła, po prostu obiektyw zaparował. Także roślinki wyjeżdżają wszystkie jak leci po kolei. Mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj wiatru z tego względu, że poprzednim razem jak wystawiałem rośliny, to mi wiatr je przewracał. Tu jak widać pozbywam się roślin ze szklarni. Dodam tylko, że cała akcja sprzątania zajęła mi jakieś 3 dni. Robiłem to popołudniami po pracy. Komuś się może wydawać, że sprzątanie szklarni to taka łatwa sprawa, ale Wam powiem, że dla takich niezorientowanych, że jednak nie. Że jak widzicie, żeby porządkować szklarnię, to trzeba po prostu najlepiej wynieść wszystkie roślinki. No a tu macie przykład, ile tego jest. No bo też wiadomo, nie będziecie czyścić pod ciśnieniem roślin, nie? Bo to raczej dla nich nie będzie zbyt zdrowo. A to jeszcze sobie zobaczymy, co to jest pod tą plandeką. Węże, mrówki, normalnie towarzystwo. Nie wiem, czy to jest zaskroniec, co to jest. Jak się tutaj dostały. Jak widzicie, mrowisko, plandeko. Tak jak mówiłem, one sobie gdzieś tutaj pod szklarnią zrobiły mieszkanko. Dobra, spróbuję wyprosić węża. Nie wiem, czy to wąż, czy to zaskroniec. To możecie napisać w komentarzach. Żeby nie było, że im krzywdę robię. One wypuszczę gdzieś z drugiej strony ogrodu. Znaczy z drugiej strony drogi, że tak powiem. Plandeka jednak się przydaje. Jak widzicie, tylko gdzieś tam wyrosły jakieś chwasty przy obrzeżach, czyli o wiele mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Tu zabieram się za czyszczenie chwastów, korzeni i resztek roślinnych. Następnie wyrównałem ziemię. Gdzieniegdzie były wybrzuszenia, prawdopodobnie spowodowane przez jakieś zwierzątko. Potem z pomocą karszera próbowałem usunąć resztki roślinne z poliwęglanu. Jednakże nie wychodziło to aż tak dobrze, jakbym sobie tego życzył. W związku z tym po namoczeniu resztki roślinne szorowałem przy pomocy szmatki. Powoli to szło, ale jednak stare, standardowe metody są najlepsze. Po wyczyszczeniu poliwęglanu nawożę nową warstwę piasku do szklarni. Ktoś może zapytać, dlaczego w ten sposób. Jako że używam doniczek w szklarni ze względu na podnoszenie się poziomu wody w sezonie zimowym, a być może w przyszłości zainstaluję sobie w szklarni jakieś płytki chodnikowe lub inny materiał. W tym momencie ubity piasek pomoże w tym projekcie. Jak widać tu na górnych kondygnacjach to kilka tygodni temu wyczyściłem raz, ale mimo wszystko przy podlewaniu i tak się zbiera, która jest zielona. Tu natomiast nie czyściłem. Widać różnicę. Jak widzicie, przy podlewaniu zawsze się pryśnie, woda pryśnie, części rośliny też części zielone się opierają o ten poliwęglan i potem właśnie to wygląda w następujący sposób. Jako że praca rozłożyła mi się na 3 dni i przeprowadzona była etapami, po pierwszym dniu wniosłem większość roślin do szklarni. Było to spowodowane tym, że przed poprzednim sezonem zimowym jeden z bananowców, który zamierzałem przezimować w domu, stał kilka dni na dworze
i potem, gdy już był w domu, znalazłem na nim kilkadziesiąt małych ślimaków. W chwili obecnej można powiedzieć, że szklarnię mam wyczyszczoną ze skorupiaków, no i chciałbym uniknąć niepotrzebnego wnoszenia ich do szklarni, czego na pewno nie uniknę przed sezonem zimowym, gdy będę wnosił bananowce i inne rośliny. Po 2 sezonach hodowli roślin egzotycznych mogę powiedzieć, że moja szklarnia jest na pewno za mała, za niska i przydałoby się więcej półeczek. W tym odcinku skupiłem się na czyszczeniu w środku, gdyż podczas czyszczenia na zewnątrz trzeba zachować pewną ostrożność, żeby nie uszkodzić warstwy ochronnej UV, która chroni poliwęgla przed słońcem. A być może poświęcę temu zagadnieniu następny odcinek. I już finalnie wnoszę sadzonki i inne rośliny. Za każdym razem aranżacja półeczek wygląda troszkę inaczej. Półeczki na pewno oszczędzają mi trochę miejsca w szklarni, także uważam je za potrzebne. To by było na tyle. Ja Wam życzę miłego weekendu, żeby pogoda dopisywała, żeby deszcze padały tylko w nocy, gdy woda jest potrzebna. No i zapraszam na filmy przyszłości. Do zobaczenia, pa! Tu jeszcze wpadłem na pomysł, żeby posadzić passiflorę z drugiej strony pergoli, bo jako że kiwa idzie tak sobie, to zobaczymy, jak pójdzie passiflora.